Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku 75%, że będzie w górę. Możecie rozliczać. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że o 15:10 i 21:50 wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć te wpisy, pojawiają się na mojej stronie acemarketu.com. Zaczynamy. 75%, że będzie w górę. Możecie rozliczać. Dzisiaj dla całego świata, dla nas wszystkich, najistotniejsze są dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych, które poznamy o godzinie 14:30 naszego czasu. Więc prawdopodobnie sesja będzie się dzieliła na dwie części. Do godziny 14:30 wszystkie najważniejsze aktywa będą w miarę spokojne, będą wyczekiwały na to, co się wydarzy po godzinie 14:30, a później po tej godzinie, po tych danych makroekonomicznych, w efekcie dyskontowania tych danych będzie możliwa obserwacja potężnych ruchów, potężnej zmienności i rynek będzie się pozycjonował pod to, co może się dalej wydarzyć w kolejnych miesiącach, w kolejnych kwartałach w polityce monetarnej, ponieważ te dane, które dzisiaj poznamy, mają potencjał ku temu, żeby wskazywać, co się dzieje w amerykańskiej gospodarce, jaka może być zatem percepcja i dalsze działania banku centralnego, czyli Fedu, i jako że przełożenie tego będzie na amerykańskie obligacje, na amerykańskiego dolara, więc w naturalny sposób reakcja rozleje się na praktycznie wszystkie klasy aktywów, nawet na rynek złotego. Dlatego też te dane o godzinie 14:30 z amerykańskiego rynku pracy mają takie szczególnie duże znaczenie, a z tych danych szczególnie najistotniejsze są te dane non-farm payrolls, czyli tak zwane payrolls, czyli zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Jak widzimy tutaj na tym wykresie, we wrześniu dane mają pokazać 170 tysięcy. Według Bloomberga odchylenie standardowe to jest 30 tysięcy, więc w miarę prosto będzie można oszacować pas, po którego przekroczeniu będzie można mówić o pozytywnym albo negatywnym zaskoczeniu. To jest pas 140 do 200 tysięcy. Mniej więcej przekroczenie tego poziomu powinno dać rynkowi impuls do bardzo dynamicznego dyskontowania tych danych makroekonomicznych. Cząstkowo mniejsze znaczenie, ale także rynek będzie obserwował, co się będzie działo na innych składowych danych z rynku pracy. Na danych dotyczących zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym, zmiany zatrudnienia w sektorze przemysłowym oraz generalnej stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia w ostatnim miesiącu wyraźnie podskoczyła. Teraz rynek zastanawia się, czy ten impuls nie będzie neutralizowany. Jeżeli dane payrollsy będą bardzo zbliżone do prognoz, dlatego w takiej sytuacji te cząstkowe inne dane będą brane pod uwagę jako potencjalny pretekst do tego, żeby wywołać zmienność, dlatego też nie wolno lekceważyć tych składowych makroekonomicznych. No i teraz, jaka powinna być interpretacja tych wydarzeń, które się będą działy? Jak widzimy na wykresie, który Państwu już pokazywałem, ale przypominam, teraz jesteśmy w takiej fazie, że im bardziej złe dane z gospodarki, tym lepsze dane dla rynków finansowych, ze względu na to, że rynek interpretuje je w taki sposób, że są zachętą do bardziej gołębiego zachowania banku centralnego, więc im dane gorsze, tym lepiej. A jak widzieliśmy w środę, dość słabe, bardzo słabe dane ADP doprowadziły do nawrotu popytu na ryzyko, do nadziei, że wsparcia zostaną utrzymane, i to był najlepszy przykład tego, że faktycznie tak jest. Im dane gorsze, tym lepsze. No i pytanie jest takie, czy jeżeli dane będą lepsze niż zakładały prognozy, czy czasem nie będą złe, czy czasem nie będą źle interpretowane przez rynki finansowe. No i to będziemy teraz testować, czy faktycznie tak jest. I teraz, drodzy Państwo, dlaczego ten materiał jest zatytułowany aż 75%, że będzie w górę i że możecie rozliczać? Z powodu tego, że nasza obecna sytuacja jest dość specyficzna. Wchodzimy w czwarty kwartał, który jest generalnie najgorszy dla amerykańskiego dolara.
najlepszy dla indeksów giełdowych. No i w sytuacji, kiedy dane makroekonomiczne będą dobre, to zamiast je dyskontować negatywnie dla rynków finansowych, rynek może jednak się skoncentrować na tym, że one sygnalizują pozytywne tendencje w gospodarce, więc można na tej podstawie kupować ryzyko. Dlatego też ja osobiście daję aż 75% prawdopodobieństwa, że akurat teraz, w październiku, w listopadzie, ale teraz oczywiście dla października, bez względu na to, jakie będą te dane makroekonomiczne, czy też dobre, czy też złe, rynek ostatecznie zdyskontuje je optymistycznie, pozytywnie, czyli że indeksy giełdowe po wyszumieniu, po ostatecznym na sucho skalkulowaniu tych danych wybierze tendencję wzrostową i indeksy giełdowe pójdą w górę, a ryzyko będzie kupowane. W szczególności te 75% odnosi się do indeksów giełdowych, gdy po wyszumieniu, kiedy po na sucho przeanalizowaniu tych wszystkich danych rynek wybierze jednak kupowanie ryzyka, więc możecie rozliczać, ale ja osobiście subiektywnie oceniam, że jest aż 75% prawdopodobieństwa, że po tych danych, bez względu na to, jakie one będą, indeksy giełdowe pójdą w górę, rynek będzie nastawiony na ryzyko, a jest tylko 25%, że dane makroekonomiczne, jeżeli będą dobre, będą wywoływać tendencję spadkową. I za chwilę postaram się uzasadnić, dlaczego tak jest. W pierwszej kolejności po danych makroekonomicznych sygnalizuje obserwację rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli one będą spadać, to w naturalny sposób będzie powstawało ciśnienie na to, żeby kupować ryzyko. Jednak gdyby rentowności poszły w górę, to ta interpretacja będzie negatywna. Moim zdaniem w środę był dzień odwrotu na amerykańskich obligacjach i teraz jest ogromnie duża szansa na to, że rentowności będą spadać, czyli będzie to pozytywna informacja dla ryzyka. Widzimy, jak oddaliły się nieco oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej. I dzisiaj punktem odniesienia jest poziom niecałych 10 punktów bazowych implikowanej stopy procentowej. W szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych mamy mieć jest tylko 38, niecałe 38% prawdopodobieństwa, że faktycznie będzie jakakolwiek następna podwyżka stóp procentowych. I te niecałe 10 punktów bazowych w wycenianej następnej, kolejnej, ostatniej podwyżce stóp procentowych to jest punkt odniesienia na to, co się wydarzy po godzinie 14:30. I te zawirowania będą nam oznaczały, jak interpretuje rynek te dane makroekonomiczne. Jak widzimy, pierwsza obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych jest wyceniana na chwilę obecną na lipiec, na 31 lipca 2024 roku. I ta data jest także pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, co się ma stać w przyszłym roku w polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych, a te dane, które dzisiaj poznamy, mają ogromny potencjał do tego, żeby ruszyć te oczekiwania, przesunąć je i doprowadzić do tego, że cały świat będzie musiał się do tego dostosować i zacząć to dyskontować. Dlaczego te amerykańskie obligacje są takie istotne? Ponieważ one teraz w bardzo szybki sposób są przekształcane na tendencje na amerykańskim dolarze. Jeżeli te rentowności rosną, wywołana jest presja na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara, a odwrotnie, jeżeli rentowności spadają, to amerykański dolar jest sprzedawany. I ten wykres intradayowy amerykańskich obligacji i dolara, który pokazuje, jaka duża jest zmienność w czasie intraday, w czasie dnia, bardzo ładnie pokazuje tą korelację, tą tendencję. Więc naprawdę dzisiaj amerykański dolar jest uzależniony od reakcji amerykańskich obligacji na to, co się wydarzy po danych makroekonomicznych. No i widzimy, że na euro-dolarze wczorajsza sesja potwierdza wcześniejszą. Powstają pierwsze prowzrostowe sygnały, ponieważ są przełamywane poziomy oporów, dlatego też sytuacja zaczyna się ocieplać, sprzyjać temu, żeby bez względu na to, jakie będą dzisiejsze dane makroekonomicznych, tendencja wzrostowa, czyli osłabienie amerykańskiego dolara była kontynuowana. No i te zachowanie amerykańskiego dolara rzutuje także na jena japońskiego. Jeżeli rentowności będą spadać, będzie się oddalać zmniejszać się atrakcyjność amerykańskiego dolara, to wystąpi naturalna presja na to, żeby wszystkie pary związane z jenem
przeżyły jakąś mocniejszą korektę spadkową. Dlatego też te rentowności są tak istotne także dla jena japońskiego oraz dla złota, gdzie oczywiście także tendencje na amerykańskim dolarze oraz jenie mają potencjał ku temu, żeby wygenerować jakieś większe wzrostowe odbicie. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli rentowności będą spadać, amerykański dolar będzie się osłabiać po danych z godziny 14:30, to będzie wielka presja i szansa na to, żeby cena złota mocno odbiła, potwierdzając dolne ograniczenie tego kilkumiesięcznego kanału spadkowego widocznego na wykresie. Natomiast to, co popyt na ryzyko bardzo martwi, to jest to, że cena miedzi nie chce rosnąć. Spadamy coraz niżej, utrzymujemy się na coraz niższych poziomach względem najbliższego oporu $8100. Moim zdaniem to jest punkt odniesienia i jeżeli popyt na ryzyko na giełdach ma ochotę, chce przejąć inicjatywę, to ta cena miedzi musi podrosnąć. Inaczej interpretacja takiego zachowania jest moim zdaniem negatywna. Natomiast moim zdaniem, dlaczego aż tak bardzo jestem byczo nastawiony dla ryzyka? Dlaczego uważam, że jest aż 75% prawdopodobieństwa, że będzie góra i że z taką dużą dozą pewności siebie twierdzę, że możecie mnie rozliczać? Ponieważ bazuje na zachowaniu ceny ropy naftowej. Wczoraj mieliśmy potwierdzenie tego środowego, bardzo mocnego impulsu spadkowego, który wybił nas dołem z kanału wzrostowego. A jako że mamy potwierdzenie spadków ceny ropy naftowej, prawdopodobnie rynek to będzie także interpretował na rzecz bardziej gołębiego podejścia banków centralnych i moim zdaniem, jeżeli ropa naftowa podczas dzisiejszej sesji nie będzie próbowała jakoś dynamicznie odbić w górę, to zachowanie ropy naftowej będzie faworyzowało i ostatecznie przesunie wajchę prawdopodobieństwa i szansy na realizację tych optymistycznych, prowzrostowych scenariuszy na giełdach papierów wartościowych. Dlatego też tytuł tego wpisu jest, że aż 75% prawdopodobieństwa, że będzie góra i że z taką pewnością twierdzę, że możecie mnie rozliczać, ponieważ bazuje ostatecznie na zachowaniu ropy naftowej, która faworyzuje scenariusze zakładające kupowanie ryzyka w skali globalnej. Jeżeli ropa naftowa utrzyma spadki, utrzyma te poziomy, to moim zdaniem, bez względu na to, jakie będą dane makroekonomiczne, giełdy pójdą w górę. No i dlaczego też taka jest pewność siebie w wypowiedzi o prowzrostowym charakterze? Ponieważ jak widzimy, indeks Standard & Poor's jest na swoim potężnym wsparciu. Nie tylko roczny kanał wzrostowy jest testowany, ale średnia 200-sesyjna. Giełda w Japonii dzisiaj potwierdza, że kanał formacja flagi istnieje i że japońska giełda ma potencjał, żeby kontynuować tendencję wzrostową, jakieś wzrostowe odbicie w kolejnych dniach. Indeks DAX zachowuje się relatywnie najsłabiej, ale moim zdaniem, jeżeli euro-dolar pójdzie dzisiaj w górę, poszedłby w górę dzisiaj albo w najbliższych dniach, to znowu coraz większa relatywna siła będzie drzemała w zachowaniu tego niemieckiego indeksu. Naprawdę wycena euro ma duże znaczenie dla indeksu DAX, a Bitcoin, jeżeli będzie próbował rosnąć, będzie próbował zbliżyć się do ostatnich maksimów, to także ta najbardziej popularna kryptowaluta będzie zachęcała do tego, żeby te scenariusze prowzrostowe były realizowane. No i na koniec polskie aktywa. Dane, które dzisiaj poznamy o godzinie 14:30, mają duży potencjał na wywołanie ruchu na krajowej walucie. Jeżeli amerykański dolar będzie się osłabiał po danych, złoty będzie się umacniać. Naprawdę nie będzie miało to znaczenia, że wkrótce mamy wybory, jakieś wydarzenia, które miały miejsce wczoraj, czyli słowa prezesa Glapińskiego, ostatnie informacje dotyczące perspektyw inflacyjnych, perspektyw stóp procentowych, to naprawdę teraz ma mniejsze znaczenie ze względu na to, że amerykański dolar ma ogromną siłę rażenia, wywołania tendencji w średnim i w długim terminie na krajowych aktywach. Jeżeli dzisiaj zakończymy tydzień poniżej poziomu 4,60 na euro złotym, będę twierdził z jeszcze większym przekonaniem, że inwestorzy zagraniczni tankują polskie aktywa, polskie obligacje, które są teraz w potężnym oporze, czyli średniej 200-sesyjnej, oraz także warszawską giełdę papierów wartościowych, czyli polskie akcje, które są także na ważnym wsparciu, jak widzimy na wykresie, oraz także cały czas jesteśmy w promieniu rażenia średniej 200-sesyjnej
na wykresie dziennym, co widać na wykresie. Więc jeżeli złoty nie będzie się chciał dzisiaj osłabiać po danych makroekonomicznych, jeszcze bardziej będę nastawiony na realizację scenariuszy prowzrostowych na rynkach emerging markets, w tym oczywiście także na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Dlatego też jestem bykiem, twierdzę, że jest aż 75% prawdopodobieństwa, że będzie w górę i że możecie mnie rozliczać. Moje nastawienie bycze jest coraz większe. Przypominam dlaczego? Ponieważ bazuje na zachowaniu ropy naftowej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć!